Od lutego 1943 roku nazwa obozu to Koncentrationslager Lublin, w skrócie KL Lublin, potocznie Majdanek. Niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, utworzony na obrzeżach Lublina w 1941 roku z rozkazu Heinricha Himmlera, jednego z głównych architektów Holokaustu. Spośród prawdopodobnie 130 tysięcy więźniów szacuje się, że życie straciło tu blisko 80 tysięcy ludzi. Majdanek jest jednym z najbardziej przerażających miejsc niemieckiego terroru w okupowanej Europie. Na początku był obozem jenieckim, obozem pracy, obozem koncentracyjnym, obozem zagłady, obozem kobiecym. Jeśli interesuje Was cała ta historia, a z tego co wiem interesuje, bo wiele osób z Was pisało, żebyśmy tutaj przyjechali, mamy Wam wiele do opowiedzenia. Dzisiejszym naszym przewodnikiem, historykiem i przewodnikiem właśnie w Państwowym Muzeum na Majdanku jest Ania. Aniu, bardzo Ci dziękujemy za to, że będzie dzisiaj z nami. Jakbyś mogła powiedzieć, co dzisiaj zobaczymy? Przede wszystkim zobaczymy teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, który zajmuje obecnie 90 hektarów. Warto dodać, że to jest 1/3 powierzchni, jaką zajmował obóz. W tym momencie na terenie muzeum mamy zachowane ponad 70 obiektów, w tym obiekty, które posiadają największą wartość historyczną, takie jak oryginalnie zachowane łaźnie, łaźnia męska i łaźnia żeńska oraz bunkier z komorami gazowymi i piece w krematorium. Muzeum na Majdanku jest wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze, funkcjonowało już jako muzeum w momencie, kiedy jeszcze funkcjonowały normalne obozy koncentracyjne. Już w 1944 roku Muzeum na Majdanku zaczęło funkcjonować jako muzeum i miejsce pamięci, ale teraz przechodzimy drogą, przez którą przechodzili więźniowie, jeńcy, wszyscy, którzy mieli przebywać za drutami obozu, a teraz udajemy się właśnie na plec selekcyjny, na którym właśnie więźniowie byli, mówiąc kolokwialnie, selekcjonowani właśnie do kolejnych punktów, do których mieli się udawać w trakcie obozu. Posłuchajcie tej historii. Nazywał się on Rosengarten, czyli tak naprawdę Plac Róż. Ale do czego on służył? A mianowicie selekcjonowano tutaj Żydów, na tych, którzy mogli pracować, no i na tych starszych, schorowanych, którzy nie mogli pracować. No i jak pewnie wiecie, ci, którzy nie mogli pracować, no, byli wysyłani do komór gazowych czy na rozstrzelanie, po prostu się ich pozbywano, a tych zdolnych do pracy wysyłano w późniejszym czasie właśnie do tej katorżniczej pracy, która często kończyła się po paru miesiącach również śmiercią. Więźniowie przywożeni byli do Lublina pociągami w bydlęcych wagonach, które zatrzymywały się na specjalnej bocznicy kolejowej, która znajdowała się około 2 km stąd i stamtąd ustawieni w piątkach pod eskortą SS-manów z psami byli pędzeni do obozu. Żydzi poddawani są tak zwanej selekcji wstępnej, to o czym już powiedzieliśmy sobie. Czyli można powiedzieć, że ten plac, na którym jesteśmy, był taką areną prawdziwych rodzinnych dramatów, gdzie dochodziło do rozdzielania małżeństw, odbierania dzieci matkom. Wszystko przy udziale specjalnej komisji obozowej, która głównie na podstawie wyglądu zewnętrznego oraz wieku decydowała o tym, kto jest zdolny do pracy, a kto nie. Także bardzo szybko można było zauważyć, że ten zgromadzony tłum ludzi jest dzielony na dwie grupy. Do jednej grupy wysyłani są ludzie chorzy, ludzie starsi i dzieci poniżej 14 roku życia. Dla tych ludzi, mówiąc brutalnie, nie było miejsca w obozie. Oni zaraz po selekcji ginęli w komorach gazowych. Do drugiej strony placu odsyłani są przede wszystkim młodzi, zdrowi mężczyźni, którzy są zdolni do tej ciężkiej fizycznej pracy wykonywanej tutaj na terenie obozu bądź poza nim. Wcześniej wyobrażałem sobie taki ludzie pewnie, których nigdy tutaj nie było, że jakby te miejsca są od siebie w jakimś stopniu oddalone. A tutaj właśnie mamy ten plac selekcyjny, a tutaj już mamy pierwszą łaźnię. Za moimi plecami znajduje się druga łaźnia męska i tam w głąb, jak zaraz pójdziemy, jeszcze dowiecie się, są komory gazowe, a tutaj, gdzie teraz jest Łukasz, jest miejsce, gdzie po prostu składowano depozyt więźniów, więc wszystko to jest jakby logistycznie dobrze rozpracowane po to, żeby jak najszybciej to można powiedzieć zakończyć i zaczynać kolejny etap właśnie już po tej samej selekcji. Więźniowie po przybyciu na teren Majdanka przechodzili właśnie tutaj do budynków rozbieralni, gdzie w pośpiechu więźniowie funkcyjni obcinali im wszystkie włosy na całym ciele. Nie tylko na głowie, ale na całym ciele. Chodziło o jeden główny powód. Oficjalnie chodziło właśnie o warunki sanitarne, aby nie roznosiły się choroby po obozie. No ale co robiono z tych włosów? Trzeba pamiętać, że właśnie podczas gospodarki wojennej każdy surowiec był niezbędny właśnie do funkcjonowania tej gospodarki drugowojennej, więc z włosów robiono właśnie filc, robiono nici, nawet skarpety, także tak jak to jest dobre określenie, każdy surowiec był przydatny właśnie w czasie niemieckiej
wojennej gospodarki. W łaźni dwie rzeczy: kąpiel i dezynfekcja. Dezynfekcja w tych dwóch betonowych kadziach, które były po brzegi wypełnione lodowatą wodą z roztworem lizolu. Lizol jest tą substancją dezynfekującą i jednocześnie żrącą. Każdy więzień wchodzący do łaźni zanurza się w tym roztworze lizolu. Właściwa kąpiel odbywa się pod prysznicami. Ja tylko dodam, że całe wyposażenie łaźni jest oryginalne. Łaźnie nie zostały zniszczone przez uciekających w pośpiechu Niemców. Także pod prysznicami ustawiają się więźniowie i ta właściwie, no nie możemy powiedzieć, że to jest kąpiel, to bardziej pseudokąpiel, trwająca około 10-15 minut. Polega na tym, że ci zgromadzeni tutaj ludzie są na przemian polewani wodą lodowatą i wodą gorącą. Przy jednocześnie wszystkich oknach otwartych w łaźni. Oczywiście cała kąpiel jest nadzorowana przez funkcjonariuszy obozowych. Po 15 minutach woda jest zakręcana i cała grupa mężczyzn nagich, mokrych wypędzana jest na zewnątrz. I na zewnątrz jest kolejna część tego procesu przyjęcia do obozu, czyli przebranie więźniów w odzież więźniarską, czyli w Straszne warunki. Czyli mówisz, że czy to było lato, czy zima, to jest otwarte okna, ludzie potem tak goli jest. i mokrzy. Tak, dokładnie tak. To strasznie. I Także rzeczywiście... już na samym początku ci ludzie są w głębokim szoku. Po pierwsze oni nie wiedzą, gdzie się znaleźli. Wielu z nich w ogóle nie słyszało o czymś takim jak Majdanek. Także to ostrzyżenie włosów, no i ta kąpiel, pseudokąpiel, no potęguje jeszcze ten szok i strach. Wchodzimy do pomieszczenia, w którym dezynfekowano ubrania i tutaj są pewne charakterystyczne nacieki na ścianach, o które pewnie kojarzycie. I słuchajcie, tak one powstały ze względu na cyklon B i nie w tym pomieszczeniu nie gazowano ludzi. Słuchajcie, tutaj dezynfekowano ubrania, ale jak to wyglądało? Tutaj składowano właśnie koce i ubrania, które były przeznaczone dla więźniów. Przez specjalne otwory wpuszczano ciepłe, gorące powietrze. Jeden z dedykowanych więźniów w masce gazowej wbiegał do tego pomieszczenia, wysypywał puszkę z cyklonem B i z niego uciekał generalnie. I właśnie ten cyklon B właśnie służył do dezynfekcji ubrań. Z tego powodu powstały właśnie te charakterystyczne niebieskie osady właśnie na ścianach. Ale skąd wiemy, że nie była to komora gazowa? Słuchajcie, po pierwsze, drewniane drzwi, które nie były gazoszczelne, więc cały cyklon B by wyszedł na zewnątrz. Po drugie, tutaj też jest takie okienko, które powstało już po wojnie. One nie było oryginalne. No i też trzecia rzecz. Tak, korzystano tutaj z cyklonu B na Majdanku, ale w zdecydowanej większości ludzi mordowano za pomocą tlenku węgla, ale o tym usłyszymy za chwilę. Wiele się mówi o cyklonie B, jeśli chodzi o II wojnę światową, ale tak naprawdę czym ten cyklon B jest? Cyklon B, czyli grudki ziemi okrzemkowej, nasycone cjanowodorem, czyli kwasem pruskim. Jest to jedna z silniejszych trucizn, która jest śmiertelna w kontakcie z każdym żywym organizmem. I faktycznie tutaj w miejscu dezynfekcji odzieży w kontakcie z cyklonem B giną dorosłe wszy i pły. Natomiast składowane przez te insekty jaja, tak zwane gnidy, one pozostają nieśmiertelne, nawet w obliczu cyklonu B. Także po jakimś czasie z nich, po kilku dniach właściwie, pojawiają się znowu wszy i pły w obozie, a z tym związana jest epidemia tyfusu. Teraz przechodzimy do komór gazowych, ale musicie wiedzieć, że kiedyś tego przejścia nie było. One powstało w latach 60., a tak naprawdę kiedyś, jeśli chodzi o komory gazowe, one były oddzielone, odgrodzone od wszystkiego, aby jak najmniej osób wiedziała, co się dzieje właśnie za tymi płotami. Ale jak wyglądał proces gazowania, mordowania więźniów? Słuchajcie, musimy zacząć właśnie od tak zwanej kabiny SS-mańskiej. To właśnie tutaj sanitariusz, czyli SS-man podłączał właśnie butlę z tlenkiem węgla, bo tutaj trzeba to podkreślić, właśnie głównie mordowano ludzi za pomocą butli z tlenkiem węgla, właśnie podobnych. Te konkretne butle znalezione są na terenie obozu, to nie są te, dzięki którym mordowano ludzi. Ale słuchajcie, te butle właśnie były podłączone do komór gazowych, do których teraz przejdziemy. To są oryginalne komory gazowe, w których mordowano ludzi. Znając właśnie proces funkcjonowania obozu i to, jak Niemcy zarządzali takimi obozami, te komory były upychane po brzegi ludźmi. Tak naprawdę ilu ludzi tam weszło, tylu ludzi mordowano. One były szczelnie zamykane i wpuszczano tam tlenek węgla. Jak długo trwał ten proces, czyli czy to zajmowało 20 minut, pół godziny czy 40 minut,
Czy więcej, czy krócej, tego nie wiadomo, bo nie ma na to dowodów, nie ma na to zapisków w dokumentach. Wiadomo natomiast, jak odbywał się ten proces, czyli po prostu za pomocą tlenku węgla. Dodatkowo proces gazowania ludzi odbywał się przeważnie wieczorem bądź nocą, kiedy inni współwięźniowie byli po prostu zamknięci w swoich barakach po to, aby to utrzymać w jak najwięcej tajemnicy. Dodatkowo dookoła komór gazowych wtedy zabrakowany był właśnie sprzęt, których silniki po prostu były włączone na wysokich obrotach, tak aby zagłuszyć wszelkie odgłosy, czyli po prostu krzyki umierających ludzi za pomocą właśnie silników i chaosu. Dodatkowo nad terenem komory znajdowała się dodatkowa wiata, która też powstrzymywała wzrok ciekawskich od zewnątrz. Także to wszystko odbywało się w głębokiej tajemnicy, ale wiadomo jest, że ten proces się odbywał na podstawie zeznań świadków, no i przede wszystkim dokumentów. Do kiedy działały właśnie na tym terenie komory gazowe? A mianowicie od września, mniej więcej przełom września-października 1942 do września 1943, a ostatnią grupą zagazowanych ludzi właśnie w tych komorach było Sonderkommando, które przyjechało tutaj z Auschwitz. Same komory przetrwały najprawdopodobniej dlatego, ponieważ Niemcy uciekając, front wschodni zbliżał się na tyle szybko, że no po prostu nie zdążyli tego wszystkiego zniszczyć, dzięki czemu no, nie mamy tylko zeznań świadków, ale również namacalne dowody na zbrodnie, które przeprowadzali Niemcy. Jeszcze przed chwilą wrócę do tego pomieszczenia, ponieważ one jest na przykład drzwi, które widzieliście, Auer Berlin, czyli jest to, można powiedzieć, firma, która rzeczywiście robiła takie drzwi, tak chociażby jak w Wilczym Szańcu też coś takiego możemy znaleźć, więc to są naprawdę oryginalne rzeczy, dlatego warto tutaj przyjechać, ponieważ no, jak już wiele razy podkreślałem, samo to muzeum jest ewenementem w skali światowej ze względu na to, ile rzeczy się tutaj zachowało rzeczywistych z tamtego okresu. Ale chodźcie dalej. Teraz wam jeszcze pokażę fundamenty. Fundamenty, które powstały po wiatach, o których wcześniej opowiadał Łukasz. To właśnie teraz możecie sobie wyobrazić nad tym pomieszczeniem dużą wiatę oraz te wszystkie samochody, które były tutaj podczas mordowania ludzi, tylko po to, żeby ich zagłuszyć, a ta wiata po to, żeby do końca nie było wiadomo, co tam się w rzeczywistości działo. Znajdujemy się w ubieralni łaźni baraku żeńskiego. Tutaj chcielibyśmy opowiedzieć o procesie przyjmowania więźniów i o tym, co się odbywało właśnie po wstępnej dezynfekcji. Słuchajcie, tutaj trzeba podkreślić jedną ważną rzecz, ponieważ na przestrzeni lat przyjmowanie grup więźniów mogło się różnić od siebie każdego dnia. Niektórzy więźniowie byli traktowani w jeden sposób, inni więźniowie byli traktowani w inny, więc to jest niejako wszystko uśrednione, ale chcielibyśmy zauważyć pewną gestię, ponieważ z tego co wiemy, z dokumentów, zapisków, świadków i tak dalej, że mężczyźni właśnie po dezynfekcji, kiedy ogolono im włosy, byli właśnie nago, że tak ku większemu upodleniu właśnie wypędzani na dwór, tam właśnie z poniesionymi rękami zakładali właśnie ubrania obozowe, które spokojnie można określić łachmanami, ale to były ubrania obozowe. Natomiast przyjmowanie kobiet różniło się niejako, ponieważ z tego co wiadomo, z założenia w większości kobiety jednak te włosy miały zachowane i ubierały się właśnie tutaj w tej ubieralni żeńskiej. Skąd wynikały te różnice? I tak jak mówiłem, one były dosyć mocno uśrednione. No, te różnice przede wszystkim wynikały z tego, że w większości kobiety na Majdanku nie miały strzyżonych włosów. Dlatego też podczas kąpieli czy przed kąpielą poddawane były tak zwanemu flitowaniu. Flitowanie polegało na spryskaniu środkiem dezynfekującym wszystkich owłosionych miejsc na ciele. I to flitowanie wiele kobiet, które wtedy było młodymi dziewczynami, wspomina jako coś, co było najbardziej dla nich traumatyczne, gdzie one musiały po pierwsze wystąpić nago przed zupełnie obcymi mężczyznami, a po drugie jeszcze musiały podnosić ręce, stawać w rozkroku, kiedy właśnie były spryskiwane tym dezynfekującym flitem. Po dezynfekcji wybiegają kobiety tutaj do pomieszczenia ubieralni, tutaj czekają na nich auxiliarki z odzieżą. Na odzież więźniarską kobiecą składają się sukienki pasiakowe i obowiązkowo nakrycie głowy w postaci najczęściej chustki na głowę. Dodatkowo oczywiście drewniane chodaki, tak zwane holenderki. Odzież zarówno w wypadku mężczyzn, jak i kobiet była przyznawana w sposób chaotyczny.
To znaczy, że nie była do konkretnego rozmiaru adresowana. Dostawały kobiety i mężczyźni buty nie do pary, mężczyźni za duże bądź za małe marynarki, spodnie i tak dalej. Natomiast pewne jest to, że ta odzież była niesamowicie brudna. Mimo dezynfekcji, jakiej była poddawana, była brudna, wielokrotnie nosiła ślady krwi, ślady kul, co świadczyło o tym, że była użytkowana przez poprzednich więźniów. Także ta trauma była jeszcze pogłębiona poprzez konieczność założenia na siebie takiego pasiaka, który nosił ślady krwi czy ślady kul. No ludzie byli świadomi, że noszą ubrania po zmarłych więźniach, więc to Tak. też niejako po pierwsze upodlenie na samym wejściu do obozu, a po drugie też jakby już samo ubranie mogło uświadomić, co cię czeka tutaj w tym Tak. obozie w przyszłości. Ale właśnie na pewno widzowie zadadzą pytanie, czemu kobiety nie miały ścinanych włosów? One na jakimś dalszym etapie miały ścinane te włosy, czy zostawały już z nimi do końca bytności w obozie? Na pewno nie mamy żadnych dokumentów, z których jednoznacznie wynikałoby, czy one były, czy one rzeczywiście nie były, te włosy golone. Prawdopodobnie była grupa Żydówek, którym włosy faktycznie ogolono. Natomiast jeżeli już, to te włosy obcinane, nie strzyżone, były dopiero w krematorium już po śmierci. Na początku obóz ten powstał po to, aby mieć tanią siłę roboczą. Znajdujemy się teraz w strefie gospodarczej, czyli w strefie, w której, jak widzicie, za moimi plecami znajdują się baraki. Baraki o różnej funkcji, ponieważ to właśnie tam więźniowie mieli pracować dla III Rzeszy, czyli dla okupantów. Po mojej prawej stronie znajduje się pole pierwsze. Niegdyś znajdowały się tam baraki, które do dzisiaj nie przetrwały. Dalej jest pole drugie. I podobna historia jest taka, że również tam baraki nie przetrwały. Dalej w oddali możecie zobaczyć wartownię i dopiero na polu trzecim do dzisiaj możemy zobaczyć właśnie te baraki, w jakich mieszkali więźniowie. Wszystko to zaraz wam pokażemy, więc od początku chodźmy na razie tą strefą gospodarczą, opowiem wam wszystko, co o tym wiemy. A jeszcze ciekawostka taka, na samym środku widać dwa walce, którymi można powiedzieć utwardzano drogi w tym obozie. Walce, które są rzeczywiście prawdziwe z tego okresu i rzeczywiście naprawdę służyły właśnie do ciężkich prac więźniów, codziennych ciężkich prac. Niebieska część jest to część, która w rzeczywistości rzeczywiście powstała i ona miała 270 hektarów. W rzeczywistości sam obóz miał mieć około 500, więc miał być dużo większy. Plan obozu był taki, że w jednym momencie mogło znajdować się tutaj aż 150 000 osób i aby bardziej wam to uzmysłowić, jaka to potężna i wielka liczba, to w tamtym okresie sam Lublin, który tak naprawdę był miastem przy tym obozie, gdzie obóz znajdował się w tym mieście, liczył 120 000 osób, więc obóz miał mieć więcej niż miasto Lublin. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia Muzeum na Majdanku właśnie, żeby poznać tę mroczną historię właśnie z czasu II wojny światowej. Przykładowo, na przykład w jednym z baraków, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli w baraku Mienia Więźniowskiego, znajduje się wystawa zdjęć, która porównuje, jak wyglądały właśnie czasy działalności obozu, no i tak naprawdę czasy obecne, więc mamy wszystko udokumentowane, tak jakby chociażby komory gazowe, jak wyglądała wiata wtedy, jak wygląda właśnie teraz po pracach konserwacyjnych, więc wszystko jest udokumentowane. Za moimi plecami znajduje się coś, co zawsze oddziałuje na wyobraźnię, czyli elementy ubioru ofiar, w tym wypadku konkretnie butów. Lublin był głównym ośrodkiem decyzyjnym i logistycznym operacji Reinhardt, więc właśnie do Lublina zwożono wszystkie elementy ubrań ofiar obozów zagłady, czyli m.in. Treblinki, Sobiboru oraz Bełżca. I co ciekawe, w Majdanku przechowywano buty ofiar właśnie z tych wymienionych obozów. W 1944 roku po wyzwoleniu obozu znaleziono tutaj około 430 000 par butów, co na początku błędnie założono, że to jest liczba ofiar Majdanka, że właśnie tyle osób zginęło w Majdanku. Później po przeprowadzeniu śledztw i po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że właśnie to jest szerzej zakrojona akcja, jeżeli chodzi o kilka właśnie obozów dookoła Lublina, co oczywiście nie umniejsza skali zbrodni, która dokonała się właśnie na terenie Lubelszczyzny. Tutaj właśnie jest barak szewski, ale tutaj każde z tych zniesień, na każdym z tych zniesień mieścił się inny barak. Było ich 4. Tutaj najbliżej nas była kantyna, a tutaj był warsztat. Zobaczcie, została tylko taka mała podmurówka, a my właśnie już idziemy do tej strefy więziennej, obozowej. Czyli tak, udajemy się w kierunku baraków mieszkalnych, ale chciałbym zapytać o jedną rzecz, ponieważ było 5 komendantów obozu na Majdanku, co jest ewenementem. I co było
Czym było to spowodowane? Czy to była kwestia rozkazów nazistowskich, czy było jakieś drugie dno z tym związane? Trzeba na pewno powiedzieć, że każdy z tych komendantów, który sprawował swoją funkcję na Majdanku, już gdzieś wcześniej podobną funkcję pełnił w innym obozie. Pierwszym komendantem jeszcze we wrześniu 1941 roku powołany został Karl Otto Koch. Zastąpił go Max Kegel. Trzecim komendantem obozu na Majdanku był Hermann Florstedt. Czwartym Martin Weiss i ostatnim komendantem przeniesionym tutaj na Majdanek z obozu w Auschwitz był Artur Liebehenschel. Warto dodać, że każdy z 5 komendantów poniósł karę. 2 pierwszych, czyli Karl Otto Koch i Max Kegel, byli sądzeni przez sądy SS za malwersacje finansowe, za grabież mienia żydowskiego i faktycznie otrzymali wyrok kary śmierci. Obaj zostali rozstrzelani. Żeby doprecyzować, nie chodzi o to, że okradali Żydów i SS uznało, że to jest karygodne, tylko że ukradali majątek zabrany Żydom, który miał iść dla państwa niemieckiego, a oni wzięli go do własnej kieszeni. Tak. Możemy zobrazować, jak w rzeczywistości właśnie wyglądały takie ogrodzenia pomiędzy strefą, w której przebywali więźniowie, a strefą tą pracowniczą. Mianowicie 2 płoty, a po środku jeszcze druty kolczaste. Dookoła takiego obozu było 18 wieżyczek strażniczych, z czego 16 przetrwało, a jeszcze, co najważniejsze, w 1942 roku, w lipcu 1942 roku doszło do największej ucieczki z obozu ogólnie w dziejach, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Mianowicie 80 sowieckich więźniów uciekło stąd i od tamtej pory druty te zostały podłączone jeszcze pod prąd. Więc kontrola przede wszystkim i samo zagrodzenie tego wszystkiego, żeby ludzie stąd nie uciekali, było olbrzymie. No i przede wszystkim ta, wiecie, psychiczna bariera, że podchodząc do czegoś takiego automatycznie można było zostać zabitym. No i przejście czegoś takiego pod prądem no jest naprawdę nie lada wyzwaniem, dlatego ludzie raczej się na to nie decydowali, chyba że to byłby ich ostatni krok w momencie, kiedy już nie chcieli żyć i chcieli odebrać sobie życie. Według regulaminu w baraku miało przebywać od 250 do 500 osób. Natomiast wiemy chociażby z relacji więźniów, że w momencie nasilenia transportów latem 1943 roku w baraku przebywało do 800, nawet do 1000 osób. Zaznaczyć trzeba, że więźniowie spali na 3-piętrowych pryczach. Wielokrotnie po 2 więźniów układało się do spania na jednym poziomie łóżka z racji ogromnej liczby osób przebywających jednorazowo w baraku. Barak, w którym jesteśmy, to przykład baraku stajennego. Typowa stajnia dla koni, łatwa w montażu, łatwa w demontażu. Takie baraki były nieogrzewane, dlatego też więźniowie w okresie zimy musieli ogrzewać się nawzajem własnymi ciałami. Natomiast latem przebywanie w takim przepełnionym, zatłoczonym baraku również było niemożliwe, trudne z powodu zaduchu, jaki w tym baraku panował. Także więźniowie trafiają na 3-piętrowe prycze, natomiast dla więźnia funkcyjnego, na przykład dla blokowego, znajdował się taki wydzielony kącik w baraku, odgrodzony jakąś prowizoryczną ścianką, gdzie znajdowało się dla tego blokowego łóżko, ewentualnie taboret czy stół. Niemcy dla zachowania porządku mieli również przydzielone funkcje dla konkretnych osób i tak samo dla więźniów, więc w każdym właśnie takim baraku znajdował się ten jeden więzień blokowy, który miał trochę lepsze warunki, czyli miał wydzielone łóżko, nie spał właśnie z innymi więźniami i nie musiał wychodzić do pracy razem z innymi, więc można wręcz powiedzieć, że miał dużo większe szanse na przeżycie takiego obozu. No i przeważnie takimi blokowymi byli niemieccy kryminaliści, którzy mieli oznaczony zielony trójkąt. I można powiedzieć, że niejako byli panami życia i śmierci, bo często to od nich zależało, kto taki obóz przeżyje. No i tutaj chcielibyśmy dodać, że był też pewien chlubny wyjątek, ponieważ część, niewielka, ale część właśnie kapo pomagało więźniom, próbowało, żeby wychodzili z obozu, bądź przekazywała listy, bądź meldunki właśnie do ruchu oporu, tylko trzeba podkreślić jedną rzecz, że właśnie ci więźniowie byli przeważnie narodowości polskiej. Ci, którzy chcieli przeważnie tłamsić więźniów, byli przeważnie niemieckimi przestępcami.
musieliśmy przejść pewną odległość, aby znaleźć się w tym miejscu równie ważnym jak cała reszta obozu, a mianowicie za moimi plecami znajduje się krematorium, które powstało jesienią 1943 roku. Ale teraz chciałbym poruszyć nie tylko temat właśnie tego, po co one służyło, ale też w jaki sposób, jaki bestialski sposób często niemieccy okupanci traktowali więźniów w tym obozie. Czy wiadomo, że system kar i szykan w obozie był bardzo wymyślny. Począwszy od karnej gimnastyki, żabek, podskoków, poprzez podtapianie czy wręcz topienie w dołach kloacznych czy w latrynach, które znajdowały się na terenie pól więźniarskich. Tak, żeby jeszcze to wytłumaczyć, te doły to po prostu nic innego, jak nie było toalety, to po prostu były doły wypełnione fekaliami Tak. i tam po prostu... A latryny to z kolei te prowizoryczne toalety, które znajdowały się na terenie pól więźniarskich. Co jeszcze z tych szykan? No wiadomo, kara chłosty, która była wymierzona na takim specjalnym stołku, który nazywany był fortepianem. Wiadomo, kilkanaście do kilkudziesięciu uderzeń na gołe pośladki. Często prowadziło to do odbicia nerek, co w warunkach obozowych kończyło się śmiercią. Była kara słupka, czyli podwieszenie za skrzyżowane z tyłu ręce, pozbawienie żywności w ciągu dnia, no przecież te porcje żywnościowe i tak były tragiczne, także jeszcze mniejsze porcje bądź odebranie w ogóle wyżywienia więźniowi. No poprzez najbardziej surowe kary, czyli rozstrzelania, egzekucje indywidualne, egzekucje masowe, które odbywały się w różnych miejscach na terenie obozu. A wracając właśnie do samego krematorium, bo jak wcześniej wspomniałem, powstało one w 1943 roku, więc tak naprawdę jak wcześniej radzono sobie z ciałami ludzi, którzy tutaj umierali? Początkowo ciała zmarłych i zamordowanych więźniów były wywożone i grzebane w lesie w Krępcu, który znajduje się około 5 km od Lublina. Jeżeli chodzi o sam Majdanek, to ciała były spalane w takim prowizorycznym krematorium, w którym były 2 piece opalane ropą naftową, bądź te ciała były spalane w kilku miejscach na terenie obozu, na tak zwanych stosach spalaniskowych. Okej. I rozumiem, że możemy wejść do krematorium? Tak, krematorium jest udostępnione dla zwiedzających. Piece w krematorium zachowały się w stanie oryginalnym. Jedynie część drewniana tego krematorium jest zrekonstruowana, natomiast wszystko, co jest wewnątrz, zachowało się w stanie oryginalnym. Okej, więc chodźmy zobaczyć, jak takie krematorium wyglądało od środka. No i właśnie weszliśmy do krematorium i co od razu budzi zainteresowanie, to spójrzcie, stół sekcyjny. Ponieważ ciała, które tutaj trafiały, na początku trafiały na ten stół sekcyjny, gdzie sprawdzano, czy w nich, czy na nich nie ma żadnych kosztowności, które można było w jakiś sposób odzyskać. Następnie takie ciała trafiały do 2 takich komór przetrzymujących właśnie te ciała, czyli jedno pomieszczenie jest tutaj i drugie pomieszczenie, zaraz Wam pokażę, które jest bardzo bliźniaczo wręcz podobne, które znajduje się zaraz przy samym pomieszczeniu z piecami. No i właśnie w tych obydwu pomieszczeniach przetrzymywano te ciała. I dalej jak przejdziemy, no to już jest właśnie same piece krematoryjne i to właśnie tutaj ciała właśnie ludzi już nieżyjących palono. Od razu zadałem pytanie naszemu przewodnikowi, no przecież tyle tych ciał tutaj było, że jakby każdego położyć na tym jednym stole sekcyjnym, no to nie starczyłoby czasu, nawet gdyby to robili przez 24 godziny, sprawdzali te ciała. No i dostaliśmy informację. Po pierwsze, jak pamiętacie, to krematorium było od jesieni 1943 roku do lipca 1944 roku, gdzie można powiedzieć już zakończono tą akcję Reinhardt, czyli akcję ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej i ludzie, którzy tutaj umierali, raczej już umierali bardziej nie tyle co w naturalnych warunkach, co już nie w takich warunkach jak wcześniej ze względu na zagazowanie, tylko na przykład przez tą katorżniczą pracę, przez co automatycznie tych więźniów było trochę mniej i dlatego można było to w taki sposób właśnie przerobić. I jeszcze co jest bardzo ciekawe, mianowicie jest to potwierdzone, że ciała kobiet budziły większe zainteresowanie niż ciała mężczyzn pod względem przechowywanych, ewentualnie ukrywanych właśnie skarbów, które mogły być chociażby w żołądkach lub w innych miejscach, więc można powiedzieć, że kobiety były bardziej jakby związane właśnie z tym dobrem swojej rodziny i całej reszty, z tą bliskością. Za moimi plecami znajduje się jeden z pieców w krematorium, które było prowizoryczne, można powiedzieć czasowe. Jeden z 2 był to piec na ropę
ropę naftową. Działało to od 1942 do 1943 roku, ale nie w ciągu, można powiedzieć, ponieważ po pierwsze były one dosyć wadliwe, po drugie wiadomo, że ropa była na froncie dosyć pożądanym surowcem, więc nie zawsze po prostu używano tego, a to jest na zasadzie takiej ciekawostki, że właśnie takich piecy również używano. W tym miejscu musimy opowiedzieć o największej egzekucji, która odbyła się na Majdanku, czyli o tak zwanej Krwawej Środzie. 3 listopada 1943 roku wszyscy Żydzi z Majdanka zostali zebrani właśnie na tym polu, na polu numer 5. Wyobraźcie sobie 18 000 osób zebranych właśnie na tym polu i zebranych w konkretnym celu, aby ich wszystkich zlikwidować. I właśnie jeżeli dobrze pamiętam, od wczesnych godzin porannych, chyba o 5 rano, dziesiątkami Żydzi byli przepędzani właśnie wokół strażników do tych rowów egzekucyjnych, nad którymi stali SS-mani. Ci Żydzi mieli jeden rozkaz: położyć się właśnie na brzuchach twarzą do dołu. SS-pani ich likwidowali strzałem w tył głowy i następni Żydzi, następna grupa 10 osób była przepędzana właśnie do tych rowów egzekucyjnych, kładła się na ofiarach, które zostały zamordowane wcześniej. No i następnie ten pluton egzekucyjny rozstrzeliwał następną grupę. Te wąwozy zostały wypełnione po brzegi i w ciągu jednego dnia w ramach akcji RTFS, czyli dożynek, zostało zlikwidowanych 18 000 osób. Te rowy egzekucyjne były oczywiście o wiele szersze, ale te, które pozostały do dzisiejszych czasów, pozostały w tym samym miejscu, w którym znajdowały się te pierwotne. No więc tak, zwłoki zostały przysypane warstwą ziemi i po kilku dniach zostały wydobyte do spalenia. I słuchajcie, tutaj chcielibyśmy wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, ponieważ te zwłoki nie tylko właśnie z dożynek, właśnie z akcji RTFS, ale ogólnie zwłoki ofiar Majdanka były palone i później wykorzystywane niejako jako nawóz właśnie na okolicznych tutaj polach uprawnych. I tutaj zauważyliście na pewno ten wielki, monumentalny pomnik. Ponieważ ten budynek jest miejscem pamięci i mogiłą ofiar Majdanka, ponieważ znajduje się tam ziemia. Ziemia zmieszana właśnie z prochami, która użyźniała właśnie glebę i po zakończeniu wojny właśnie ten nawóz, który był wykorzystywany do użyźniania gleby, który był pomieszany z prochami ludzi, został właśnie umiejscowiony w tej mogile. Znajduje się tam ponad 1300 metrów sześciennych ziemi, ale właśnie nie wiadomo, ile ofiar ludzkich znajduje się w tej mogile. Przez niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku przez blisko 34 miesiące jego funkcjonowania przeszło około 130 000 ludzi. Życie straciło około 80 000 ludzi. Przede wszystkim to byli więźniowie żydowscy, których zginęło na Majdanku około 60 000. Miejsce pamięci, które funkcjonuje na terenie muzeum, na terenie byłego obozu od listopada 1944 roku, to jedna z funkcji, jakie pełni obecnie muzeum. Dbamy także o teren, o pamięć, o ofiarach byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby tą historię zgłębić jeszcze bardziej, to serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej instytucji i skorzystania może z usługi przewodnika. My Was również gorąco do tego zachęcamy, szczególnie do wzięcia przewodnika, aby dokładnie zrozumieć historię tego, co tutaj się wydarzyło. My Wam bardzo dziękujemy za dzisiaj, no i do zobaczenia na następnej wyprawie.